W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o współpracy Phantom i Amazon AWS. Wspomnimy o współpracy Axelar i Polygon oraz przekażemy informacje dotyczące przewodnika dla graczy Shiba Eternity. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Synapse zauważa, że NFT i Metaverse to wciąż niewykorzystana studnia potencjału. Nic dziwnego, że eksperci Synapse zostali przyciągnięci tym tematem i zdecydowali się na stworzenie krótkiego artykułu dotyczącego obecnej sytuacji NFT oraz Metaverse. Dodatkowo, autorzy artykułu podjęli się przewidzenia następnych możliwych kierunków rozwoju wspomnianej technologii. Link do artykułu został załączony do tweeta. Firmy Seagate, ENIUS oraz AMD dołączyły do Protocol Labs oraz Filecoin Foundation, aby wspólnie uruchomić Decentralized Storage Alliance. Decentralized Storage Alliance ma zamiar wspierać organizacje, które przyjmą zdecentralizowane technologie i przejdą z Web 2 do Web 3. Projekt Bepro stwierdza, że październik był bardzo udanym miesiącem dla tego projektu. Stało się tam dzięki osiągnięciu jednego z głównych kamieni milowych i celu na 2022 rok, a mianowicie została wypuszczona wersja V2 Biproc Network. W formie artykułu zostało załączone dokładne podsumowanie działalności Biproc w październiku. Osoby zainteresowane znajdą link do artykułu w opisie filmu. W artykule stworzonym dla Risk Regulator założyciel i dyrektor generalny Quan Gilbert Verdian wyjaśnia, w jaki sposób CBDC może poprawić globalną infrastrukturę płatności. Verdian podkreśla, że CBDC może mieć pozytywny wpływ na infrastrukturę płatności pod warunkiem, że będzie odpowiednio wdrożone. Wpis dyrektora technicznego projektu Phantom został opublikowany na blogu Amazon AWS. W tym artykule zostały opisane osiągnięcia Phantom Foundation we współpracy z zespołem Amazon Web Service. Eksploracja danych opisana szczegółowo w przytoczonym artykule przygotowuje grunt pod zaawansowane rozwiązania i narzędzia do analizy danych dla DApps na Phantom. Link do artykułu, który ukazał się na stronie aws.amazon.com, znajdziecie w opisie filmu. BitGet uaktualniło mechanizm One Click Copy Trading na swojej platformie. Aktualizacja została wprowadzona wczoraj o godzinie 10. Październik był bardzo ekscytującym miesiącem dla Arkia i deweloperów tego projektu. Do tweeta został załączony artykuł, który z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń oraz ogłoszeń przekazanych w październiku. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Giełda FTX jest oficjalnie dostępna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. FTX jest pierwszą licencjonowaną giełdą kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Giełda FTX jest niezwykle zadowolona z rozszerzenia swojej działalności oraz zwiększenia swojej obecności w tym rejonie świata. Litecoin informuje, że partnerstwo nawiązane między Verifone i BitPay umożliwi akceptację płatności w tokenach Litecoin za pośrednictwem systemów sprzedażowych BitPay w 150 krajach. GZ Play nawiązuje partnerstwo Zone of Avoidance. Streamerzy Zone of Avoidance otrzymają pełny dostęp do kanału GZ Play, który pomoże temu projektowi dalej promować swoje treści wśród społeczności platformy GZ Play. Paxo Finance dokonuje aktualizacji dostępnych funkcji na swojej platformie. Użytkownicy Paxo mogą już teraz przeglądać swoją historię transakcji, mają również wgląd we wszystkie swoje wpłaty, wypłaty oraz pożyczki. Szczegółowy podgląd pozwala na sprawdzenie daty, godziny oraz dokładnych danych finansowych dotyczących danej transakcji. Token Hunter.vc ogłasza nawiązanie strategicznego partnerstwa z Bitmart Exchange. Dzięki temu partnerstwu Token Hunter.vc rozszerzy swoją sieć partnerską oraz zapewni wszechstronne wsparcie dla projektów. House of Chimera zauważa, że YouTube znajduje się w ścisłej czołówce platform działających w branży social media. Dodatkowo uzyskujemy informację, że w ciągu ostatnich 2 lat średni czas spędzany w aplikacji YouTube znacznie się wydłużył. Projekt Xcad Network wykorzystuje popularność platformy YouTube i dąży do umożliwienia tokenizacji działań twórców. Axelar współpracuje z Polygon w celu rozszerzenia interoperacyjności Polygon SuperNets. Dzisiaj o godzinie 18 czasu polskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiciele obu projektów porozmawiają o swojej współpracy oraz poruszą wątek budowania interoperacyjnego świata internetu z wykorzystaniem technologii blockchain. Scale3 uruchamia bezpłatne narzędzie do kontroli węzłów dla operatorów węzłów SUI. Do tweeta został dołączony artykuł na Medium, który ma charakter przewodnika po nowo uruchomionym narzędziu. Scale3 jest przekonane, że jakość węzłów w sieci bezpośrednio przekłada się na jakość całej sieci. Scale3 z pasją podchodzi do rozwiązania krytycznych wyzwań i tworzenia narzędzi służących do uruchamiania węzłów na dużą skalę.
Dzisiaj pojawi się oficjalny i ekskluzywny przewodnik dla graczy Shiba Eternity. Przewodnik będzie zawierał łącznie ponad 1000 stron. Wydany poradnik będzie zawierał szczegóły dotyczące gry SHIB CCG oraz niesamowite grafiki. Ripple słusznie zauważa, że w momencie, kiedy kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne, to pojawia się również coraz więcej oszustw związanych z najróżniejszymi giveawayami. Ripple przygotowało specjalny artykuł, w którym zostały przedstawione typowe taktyki stosowane przez oszustów. W artykule Ripple zawarło również wskazówki dotyczące wykrywania i zgłaszania prób oszustwa. Artfork Theta V4.0.0 zostanie uruchomiony 3 listopada o 19 czasu polskiego. Theta przypomina o konieczności aktualizacji węzła Validator. Wersja hashpack v4.4.1 Auto Associate Manage została wydana. Użytkownicy hashpack już teraz mogą zaktualizować ustawienia automatycznego kojarzenia konta. Aby uniknąć niechcianych airdropów, hashpack zaleca utrzymanie tego czynnika na jak najniższym poziomie. Hashpack przypomina o konieczności uruchomienia przeglądarki, a nawet całego komputera, aby zaktualizować portfel hashpack. Aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na system Android. Atlas Experiment nawiązało współpracę z Seal Storage Technology, aby zbadać zdecentralizowane przechowywanie danych w chmurze. Badaniu zostaną poddane dane generowane przez Hide Luminosity Ledge Herdon Collider. Dostawca pamięci Filecoin Seal Storage Technology przeznacza 10 petabajtów pamięci masowej dla Atlas. Sui zapowiada nadchodzący projekt. Suibears buduje Metaverse, w którym niedźwiedzie znajdą swój dom. Każdy Suibears zapewnia dostęp do Metaverse Bears. Metaverse Bears jest to otwarty świat pełny możliwości ekonomicznych oraz zabawy. Założyciel i CEO Binance ujawnił, że jest gotowy na współpracę z nowym właścicielem Twittera. CZ chce pomóc Elonowi Muskowi we wprowadzeniu platformy do świata Web3. W rozmowie z CNBC Squawkbox CZ stwierdził, że wiele powodów wpłynęło na jego decyzję o doinwestowaniu przejęcia Twittera. Dyrektor generalny Binance podkreślił, że sam intensywnie korzysta z platformy znanej z wolności słowa. Nie jest tajemnicą, że Elon Musk pasjonuje się sektorem kryptowalut. Wsparcie Binance nie powinno więc dziwić. Niedawne badanie wykazało, że Musk jest autorem najpopularniejszych tweetów, które dotyczyły kryptowalut. Najczęściej udostępniane wpisy, które miały największą liczbę interakcji w ciągu ostatnich 2 lat, były tweetowane właśnie przez Elona Muska. Tematem wspomnianych tweetów były przede wszystkim Bitcoin i Dogecoin. Rekordy popularności bił post 24 marca 2021 roku, w którym Musk ogłosił, że jego klienci mogą kupić Teslę za bitcoiny. Warto wspomnieć, że ludzie oczekują, że Musk wprowadzi Dogecoina jako sposób przesyłania środków na Twitterze. Obecnie w tym celu można używać Bitcoina i Ethereum. Bank Rezerw Indii ogłosił, że we wtorek uruchomi pierwszy program pilotażowy cyfrowej rupii. Cyfrowa rupia będzie używana w określonych przypadkach, zaczynając od szeroko pojętego sektora hurtowego. Sektor hurtowy obejmuje instytucje finansowe takie jak banki i transakcje międzybankowe, rozrachunek papierów wartościowych i płatności międzywalutowe. Celem programu pilotażowego jest rozpoczęcie testowania rozrachunku transakcji na rynku wtórnym na rządowych papierach wartościowych. Urzędnicy Banku Centralnego testują, czy CBDC z krajowym systemem finansowym może pomóc w zwiększeniu wydajności rynku międzybankowego i zmniejszy związane z tym koszty transakcyjne. Po przetestowaniu systemu uruchomione zostaną dodatkowe programy pilotażowe w celu przetestowania innych rodzajów transakcji hurtowych i płatności transgranicznych z wykorzystaniem wiedzy zebranej podczas prób. W pilotażowym teście weźmie udział łącznie 9 banków. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!